Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas na rozwiązanie kilku kwestii. Przede wszystkim spotykamy się na pojedynku, ale najpierw zmiana barw wojennych. Miało być ciepło, miał być powrót latał, miało być przegonienie symulacji deszczowej pory i co? Snowy załatwił. Jak Snowy mówi, to tak jest. Proszę bardzo. Za oknem jest słońce, całkiem niemałe. Ja już się golę w określonych barwach letnich. Czemu? Żeby słońce mnie nie widziało, bo naprawdę da się zwariować. Co nie zmienia faktu, że sprawa jest załatwiona. Kolejna sprawa, którą musimy załatwić, to jest pojedynek. Dokładnie tak. Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby rozstrzygnąć, która z tych ciekawych, małych, filigranowych, może niepozornych konstrukcji, ale świetnie obie golą, jest lepsza, jest przyjemniejsza. Obie konotacje z latami minionymi, co nie zmienia faktu, że na pojedynek zapraszam Lux nierdzewne polskiej produkcji i Yuma tureckiej produkcji. Yuma i Lux nierdzewne, te dwie mieszanki dzisiaj będą się pojedynkować i te dwie maszynki nam odpowiedzą, w czym która jest lepsza. Jak ktoś jeszcze nie widział, mam nadzieję, że wszyscy widzieli, ale lato jest, więc różne inne kwestie się także odbywają. Zapraszam. Film z Yumą, tutaj mamy prezentację tej maszynki i film z Luxem nierdzewnym. To jest dokładnie ta maszynka. Słuchajcie, dwie maluteńkie, naprawdę maluteńkie, 70 mm, jeżeli chodzi o rączkę, 72, dokładnie tak, milimetry, jeżeli chodzi o Luxa. To naprawdę nie jest dużo. Jeżeli chodzi o masę, dwa piórka, po prostu 27 i 47 gramów. To znowu nie jest dużo, to jest naprawdę mało. Małe, filigranowe, ale na pierwszy rzut oka już widać. Obie, jeżeli chodzi o głowicę, gdzieś już stały w rzędzie koło swojego pierwowzoru, czyli Gilletta Techa. Znana konstrukcja, znana głowica, ewidentnie tutaj wszystko lewym i prawym okiem było zasięgnięte właśnie z tej maszynki. Co nie zmienia faktu, że rączki mamy całkowicie inne. Tutaj możemy sobie zrobić co? Yuma jest Yuma, a jeżeli masz ochotę, to sobie robisz tak zwaną klepsydrę. Słuchajcie, pusta rączka, wielokątna, dobrze się to trzyma, mimo że jest bardzo krótka. Tutaj jest malutka średnica, ale moletowanie jest całkiem sensowne jak na tamte lata. Ja cały czas będę zaznaczał, że to nie są maszynki ultra współczesne. To nie są najnowsze krzyki mody i to nie są najnowsze rozwiązania. Bierzmy to pod uwagę, oceniając te maszynki. Tutaj mamy stal nierdzewną. No, blachę nierdzewną, ale mamy. Ruda jej nie lubi, trzyma się z dala i ta maszynka minął wielu lat już w mojej kolekcji od pierwszego dnia produkcji. Naprawdę absolutnie nie ma ochoty zardzerpieć. I bardzo dobrze, życzę sobie, żeby była do ostatnich moich dni. Jeżeli chodzi o Yumę, z czego jest zrobiona? Pewnie z jakiegoś metalu kosmicznego, co nie zmienia faktu, że to jest największa tajemnica producenta, z czego można zrobić taką konstrukcję, tak wyglądającą, która ma tak niesamowity wygląd, a dokładnie nie ma go prawie wcale, ale Yuma z wybitą grawerką na czubku potrafi fajnie golić. I to jest fenomen tej maszynki, absolutny. Mnie interesuje, która mnie lepiej dzisiaj ogoli. I sprawdźmy to. Słuchajcie, czym obie przeleciały przez tak zwaną personę Platinum świetnie się z nią dogadują, więc nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy brali tą właśnie maszynkę testową, żyletkę testową. Trochę słońca i już się plącze język. Ja nie wiem, co to będzie dalej. Chcieliście słońca, załatwione. Słuchajcie, nówki sztuki nieśmigane, 4 kropelki kleju, personę wyciągamy, żyletka niemieckiej, europejskiej produkcji, która świetnie się dogaduje z większością żyletek na mojej twarzy. Cały czas będę powtarzał, że żyletki to jest totalnie indywidualny temat i nie ma tutaj złotego środka. Ile razy słyszę: Snowy, jaka żyletka najlepsza? Nie wiem, nie mam pojęcia, kolego. Ty wiesz najlepiej, po prostu weź sobie 5 tych i 10 tych, bo różne są dyspenserki, i przetestuj na własnej twarzy. Ja Ci mogę powiedzieć, jakie mi służą, jakie Tobie służą, Ty musisz sprawdzić. Słuchajcie,
Tak, kolego, tam, tu już oko spadło, prawie, nie, z tyłu, jeszcze nie śpi. Słuchajcie, jeszcze nie śpi. 5. minuta filmu, jeszcze nie zasnął. Jest dobrze. Słuchajcie, i ty, kolego, z tyłu z komisji, równo, bo pamiętajmy, w tych maszynkach trzeba to weryfikować. Szczególnie w tej, bo ta jest, że tak się wyrażę, podatna. Jeżeli chodzi o kwestie podobieństw całych głowicy, pinów pod spodem, rozwiązań, jeżeli chodzi o rączkę, klasycznie już będziecie mieli tutaj i tu zdjęcia. Przyjęło się już to na moim kanale i tak też funkcjonuje, nawet na innych kanałach się nagle poprzejmowało i bardzo dobrze. Niech tak ludzie mają, co nie zmienia faktu, że zaraz tutaj sprawdzimy, bo tutaj tak. No i właśnie, tutaj żyletka zakryła całkowicie całość do grzebienia, do krawędzi, a tutaj mamy jedną wielką szczelinę, czyli znowu rozkręcamy i tak jak już mówiłem, zakładamy blaszkę w niej jak na slancie, dosłownie. Nie możemy sobie zrobić czego innego, tylko przytrzymać, zagłębienie musi być wypełnione, dociągamy i weryfikujemy. Naprawdę maszynka potrafi być chimeryczna, jeżeli chodzi o kwestię ułożenia. No, powiedzmy, też nie, jeszcze nie. Jeszcze trzeci raz, do 3 razy sztuka. Słuchajcie, te piny są naprawdę króciutkie i malutkie. One są całkowicie nie za bardzo średnicą do aktualnie. I znowu jeszcze raz. No to w takim razie jeszcze jedna konstrukcja. O! I gra. Teraz mnie nie oskalpuje. Słuchajcie, jest troszkę układania z tą tak zwaną żyletką, co nie zmienia faktu, że naprawdę jak już ją ułożymy, oddaje przyjemnością w goleniu. Słuchajcie, wspólna woda, wspólny kubek, żeby nie było niedomówień, że jakaś faworyzacja. Mamy załatwioną kwestię pogodową. Mamy załatwioną kwestię maszynek. Czym dzisiaj się golimy? Na dzisiejszym pojedynku chciałbym zaprosić jeszcze raz, zapraszam, jak ktoś jeszcze nie widział, co? Zapraszam Black Sheep, tak zwany Void. Czyli pierwsza produkcja, jeżeli chodzi o firmę Black Sheep, Adriana Posiewki. Przypomnijcie sobie, tak zwana próżnia. A wszystkie inne kwestie, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, na filmie znajdzie. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, chcę i dla jasności, to nie jest tak, że ja pokazuję swoje pierwsze odczucia i później całkowicie mydło w kąt, dziękuję, zapomniałem. Nie. Szczególnie jak jest jakakolwiek polska produkcja, chcę je poznać bardziej. I z tym Black Sheepem przyszło mi się zetrzeć jeszcze kilka razy. I dzisiaj moim zdaniem pokażę Wam koncepcję na wyrobienie tej piany, której ja osobiście nie do końca preferuję, bo ja lubię inną pianę, ale wydaje mi się, że taka właśnie piana, którą wyczarujemy dzisiaj z tego Voida, będzie optymalna przez ilość różnych użytecznych momentów, które stworzyłem sobie w swoje miejsce tylko po to, żeby oswoić to mydło, żeby znaleźć ten właściwy moment, gdzie ono ma maksymalne właściwości samo z siebie. Słuchajcie, to jest tak, każdy produkt jest inny i trzeba mu poświęcić trochę czasu. Trzeba go poznać, tak jak jest z maszynkami, tak jest z mydłami. Po prostu. To jest dana kwestia, która nie ma złotego środka. Ja zawsze dążę i doradzam producentom, jeżeli ktoś mnie zapyta, a są takie osoby i wszystkim bardzo dziękuję za możliwość pomocy po prostu. Żeby znaleźć wybalansowany produkt. Ja zawsze mówię balans, to jest najlepsze, żeby dany produkt był idealny dla większości golących tam siedzących z tyłu, żeby po prostu i z przodu łatwość wyrobienia i znalezienia tego złotego środka była najlepsza. To moim zdaniem jest złoty graal, jeżeli chodzi o tworzenie kosmetyków. Ale też ustalmy jedno. Absolutnie musimy, jeżeli już posiadamy dany zestaw, zaprzyjaźnić się, poznać i znaleźć ten właśnie złoty środek specyficzny dla naszego produktu. I wydaje mi się, że Void właśnie taki ma. Słuchajcie, czym dzisiaj wyrabiamy już ostatecznie? Oczywiście, że do sprawy wchodzi Terminator, czyli totalny wariat, niezniszczalny, całkowicie niezniszczalny pędzel, ale jeżeli chodzi o wyrabianie piany, też wariat, który nie ma limitu. On po prostu szaleje z pianą, bo jeżeli ja chcę z tego już tu przetłoczonego Voida do Michy, do woła roboczego z Jaki zaprosić
pędzel, który po prostu mi wyczaruje wszystko, co się da po prostu z danego mydła, to wiem, że ten pędzel to robi. Produkcja Stando, knot z tak zwanych chińskich czarodziei, ale on wie, co robi. On wie, co robi. Słuchajcie, moczymy i to dużo moczymy. Czemu? Będziemy dzisiaj wyrabiać. Moja technika na Voida jest jedna. Oglądaliście film UBOT? Dzisiaj wyrabiamy na UBOTA. Czemu? Bo właśnie w ten sposób, moim zdaniem, znajdziemy ten złoty właśnie środek, żeby to mydło oddało jak najbardziej się da. Mydło to lubi wodę, ale lubi też zostać musi zostać doprowadzone do takiego poziomu konsystencji, która już mi osobiście nie do końca pasuje, bo ona już jest taka bardziej płynna niż zbita. Jak widzieliście na filmie, klasyczne wyrobienie tego mydełka robi klej, absolutny klej i to naprawdę z dużą ilością wody, ale tutaj to mydło pozwala przegiąć, tak, przegiąć pałę totalnie. Czyli wyrabiamy na UBOTA. Ja nigdy nie wyrabiam na UBOTA, to mydło wyrobimy na UBOTA. Wiadomo, że brzytwiarze na przykład lubią bardzo rozwodnioną pianę, jeżeli chodzi o mydło. Ja lubię gęstwinę i zbitą, jak najbardziej zbitą konsystencję, a mydło ma mi dać właściwości. Void pierwszej edycji, może się doczekamy innych. Kto to wie, co to tam, ja tam coś tam słyszałem, że tak powiem, moje wilcze zmysły mi mówią coś tu, to tam, ale to na razie mówimy o Voidzie pierwszym. Słuchajcie, że musimy go tutaj uwodnić. Naprawdę musimy go uwodnić. Wtedy jakby drugi oddech wchodzi w to mydło i wtedy możemy troszkę więcej z niego wyciągnąć. Wiadomo, cudów nie będzie, ale na pewno wyciągniemy większe właściwości. Taka jest moja technika. Czyli tu już praktycznie z 6 pełnych łopat w wody wleciały, bo ja już po 2-3 ładuję. No i zobaczymy. A ten wariat wydaje mi się, Terminator, słuchajcie, tu nie ma limitu, on po prostu idzie do przodu i robi robotę. Więc tak to wygląda dzisiaj przy okazji dzień treningowy. Pędzel, waży trochę. Tu zobaczcie sobie filmik, jak ktoś jeszcze ominął prezentację pędzla. Zawsze chciałem mieć pędzel z tak zwanej stali nierdzewnej i go mam. Tutaj akurat możemy być pewni, że to jest stal nierdzewna w odróżnieniu do Luxa nierdzewnego, który z jakiejś tam formy stali nierdzewnej na pewno jest. Bo tutaj nic złego się z tym pędzlem nie dzieje, a wiek jest, że tak powiem, największym tak zwanym dowodem w sprawie. Słuchajcie, robi się ładnie, robi się gęstwina i tą gęstwinę musimy ominąć. Tu już chyba z 8 łopat poszło wody. Zobaczcie, i już jest fajnie gęsto. Ale ja idę dalej, bo nie chcę doprowadzić do tego samego, co na ostatnim filmie. Chcę troszkę zrobić pianę inną niż zawsze robię. Czyli robimy takiego maziaka trochę z tej piany. I wtedy mam nadzieję będzie troszkę inaczej. A nie, raczej nie mam nadziei. Ja po prostu to wiem, bo testowałem tutaj poza kamerą i rzeczywiście jest tutaj ukryty potencjał. Jeżeli ktoś lubi bardzo wodnistą pianę, strzał w dziesiątkę. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie właściwości i wydaje mi się siła napędowa kosmetyków, bynajmniej tych dwóch, czyli Aftershave'a i mydła Void produkcji Adriana, siłę mają niesamowitą w czym? W efekcie po goleniu. Tak, dokładnie, po goleniu, bo to w jakiej konsystencji skórę zostawiają, to jak skóra odreagowuje na golenie tymi kosmetykami jest po prostu niesamowite. Nie ukrywam, że z Adrianem rozmawiałem parę razy, jeżeli chodzi o tak zwane informację zwrotną, czy niektórzy mówią feedback, zależy jak zwał, czy lubicie amerykanizmy, czy nie. Co nie zmienia faktu, że popatrzcie, tu już zaczyna delikatnie się uwadniać. Jeszcze, ja już naprawdę nie liczę tych łopat, to już szczerze 1/3 kubka zostało, bo woda cały czas, już teraz nie po 2-3, po jednej, żeby nie przegiąć, ale już naprawdę mamy tutaj mocno uwodnioną. Jeszcze bardziej chcę ją uwodnić. Jak to powiedziałem, troszkę kolokwialnie sam sobie utopię ciula dzisiaj, naprawdę. Utopię. Co zrobić? Życie. Tak to ma wyglądać.
żebyśmy wyciągnęli, jak to się mówi, w sporcie tak jest. Ja często tak mam, wiecie, w treningu siłowym, ale ostatnio na rowerze. Człowiek przekracza, każdy, kto uprawia sport, chyba zna ten moment, że przekraczasz swoje granice. Czemu? Żeby odkryć nową granicę sam z sobą i okazuje się, że się da. Że to nie jest tak, to jest tylko limit jest w naszej głowie. Owszem, czasami kontuzja nam przypomni, gdzie jest limit, ale limit jest w naszej głowie i zawsze się da przekroczyć granicę sam z sobą. I tak samo jest z tym mydłem i z ilością wody. Słuchajcie, ale już tutaj zobaczcie, już tutaj się robi coraz bardziej. Ja nie chcę, żeby on mi tu spływał po pędzlu, ten wyrobiony moment mydlany, ale już wydaje mi się, że już jesteśmy. Tak, dokładnie, bo to już jest takie, zobaczcie, ona jest jeszcze gęsta, ale już zaczyna się uwadniać, jeszcze pół łyżeczki. Tak, ja wiem, kubeczku, i wiem, że maszynki nie mają wody, trudno. Także jeszcze. A jeżeli chodzi o pędzel, no jest niezawodny. Po prostu to jest wariat, to jest terminator. Pędzel od zadań specjalnych. Kończąc temat Voida, bo za chwilę zobaczymy, co na twarzy nam się stworzy. A nie mamy tu, przypominam, żadnych bąbelków. Ale jest płynnie i jest świecąco, jest tłusto. Ale siła i moc jest po. Skóra moja ubóstwia po prostu być doświadczana tymi kosmetykami, bo jakość surowca, jaka jest wsadzona i kombinacja alpejska producenta, nie wnikam. Każdy producent ma swoją możliwości, swoją tajemnicę. Powiem szczerze, że no, jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. I bardzo się cieszę, że firma się rozwija i coś mi mówią i moje wilcze zmysły coś mi tutaj podpowiadają, że chyba na tym zestawie świat się nie kończy, jeżeli chodzi o czarną owcę. I już wkrótce zobaczycie, co będzie dalej. Co nie zmienia faktu, że ja chcę się golić, czas pojedynkować się. Gadaj, wyrabia moczy to biedne mydło. Mydło już mówi, weź mnie nakładaj, znoj mówi, nie, utopię cię i tak się będą przekomarzać. Słuchajcie, mamy pianę, która prawie że nam płynie. I teraz spróbujmy ją zaprosić na twarz. Tak, płynie. Ona po prostu prawie mi spłynie z twarzy. Bardziej niż bardzo. Pewnie przesadziłem, ale to nic. Chcę wam pokazać jedną rzecz. Jak bardzo to mydło lubi tak zwaną wodę i co później po niej powstanie. Ja nie preferuję aż tak rozwodnionej. Nie wiem, czy wy preferujecie, bo specjalnie przesadziłem z pewnym przekolorowaniem sytuacyjnym, ale o, widzicie? Będzie teraz pianą po łazience rzucał. Taki psikus, tak, psikus. Ale chcę wam coś pokazać. I ile wody wydacie, to już wasza sprawa. Ja wam chcę coś pokazać. Najpierw chcę wam pokazać, że nadwyżkę piany z twarzy nie, ale z rąk to się ściąga. I teraz troszeczkę tutaj jeszcze podciągniemy. Robi się mokro, naprawdę robi się nam mokro. Trzeba tą pianę łapać. Osobiście absolutnie takiej piany nie lubię. Dla was ją polubię na ten odcinek, żeby wam coś pokazać, żeby zrozumieć charakterystykę produktu. Acz spokojnie. Inne, zobaczcie jak to się świeci. Zobaczcie, ale to płynie. To po prostu mi praktycznie płynie po twarzy. Nie przesadzając oczywiście. O, widzicie? Tu trzeba uniki robić przed tą pianą. Ale chodzi mi o efekt, jaki się odpala po prostu z taką ilością uwodnienia. Adrian, z tego co wiem, pracuje nad złotym środkiem, ale już takim bardzo, bardzo kompaktowym dla wszystkich. Także nie bójcie się, nabywcy, którzy jeszcze nie nabyli czarnej owcy, a mają na przykład ochotę, albo się zastanawiają, czy wszystkie mydła takie będą. Nie. Z tego, co mi moje wilcze zmysły podpowiadają, będziemy mieli z tej właśnie stajni czarnej owcy już bardziej zbalansowane kolejne zestawy, ale jeżeli ktoś ma albo chce nabyć Voida, zaraz mu pokażę, jak to należy wyrabiać. Oczywiście możesz sobie mniej tej wody wziąć, ale jeżeli zrobisz taki klasyczny gęstwinkę sobie, może być różnie. A jeżeli uwodnisz ją dosyć mocno, nawet przeginając, może nie aż tak bardzo jak znowu dzisiaj, no to zobacz. Słuchajcie, wszystko pięknie, ładnie.
Yuma była pierwsza, jeżeli chodzi o kwestię prezentacji. Jest troszkę mniejsza, jest lżejsza. Pozwólmy jej. A co tam? On to Lux, ona to Yuma. Kobiety mają pierwszeństwo. Pierwsze przejście z włosem. Tak, panowie, mam prawo jazdy na 2 maszynki wyciągnięte, więc jakby co, mandatu nie musicie mieć. Do roboty. Do roboty. Pół twarzy, lecimy. Yuma. To jest absolutny hit. I maszynka, która obala wszystkie mity. Wszystkie. Że musi być drogo, że musi być świetnie wykonanie, że musi być wszystko na tip-top, żeby dobrze się ogolić. Tak? Naprawdę? No nie musi. Ale można się świetnie ogolić. Jednym słowem, teza, którą kiedyś postawiliśmy z Japurem na podcaście Cena nie goli, nazywa się na drugie Yuma. Tak po prostu. Okej. I co wyczuwam? Od pierwszego momentu, jak tak mocno uwodnimy, naprawdę mocno uwodnimy, to mydło daje lepszy poślizg. Ale naprawdę trzeba się z tą wodą postarać i przegiąć trochę pałę. I wtedy to mydło dostaje drugiego oddechu, dostaje drugiego poślizgu. Jeżeli lubisz tak uwodnioną pianę, czyli tą taką naprawdę wodnistą, to mydło ewidentnie jest dla Ciebie. Jeżeli nie, to zmuś to mydło do tak zwanej pracy z wodą, a zobaczysz, że ma drugie oblicze. Okej. Luksik. Uwielbiam. Po prostu mam mały dylemat. Bo Lux to wiadomo. Co polskie to jest na świeczniku, jeżeli chodzi o moją osobę. Chociaż uwielbiam produkty zagraniczne. No ale polskie jest polskie. Co nie zmienia faktu, że Yuma, mimo że spokojniejsza, ewidentnie nie będę wam tu bajek opowiadał. Yuma jest naprawdę spokojniejsza z charakteru. To Lux jednak potrafi, naprawdę potrafi świetnie współpracować. Po prostu uwielbiam. Moim zdaniem, mówiłem to na filmie i nie zawaham się użyć tych słów jeszcze raz. Każdy ma swoje zdanie, moje zdanie jest takie. Jeżeli znajdziesz prostego Luxa, to jest najlepsza maszynka polska z lat minionych. Kto mi zabroni taką mieć opinię, a taką mam. Słuchajcie, pierwsze przejście mamy i jest lepiej. Nie jest to poziom wybitny dla jasności. Ja tutaj nie chcę wam pokazać, że nagle mydło zaczarowało i mamy po prostu mistrzostwo świata. Bo nie. Ale jeżeli tą pianę uwodnisz bardziej niż bardzo, albo uwodnisz ją, bo to po prostu lubisz, to ta piana zaczyna coraz lepszych właściwości w trakcie. Zaznaczam, w trakcie. Bo reszta tu się nic nie zmienia. Możesz sobie go robić gęstą, możesz zrobić sobie taką. Ta piana naprawdę jest treściwa pod względem kondycji skóry i tak dalej, ale sam poślizg jest lepszy, jeżeli chodzi o kwestię momentu golenia. Tylko że no, musisz lubić taką pianę. Ja nie do końca lubię i jak widzicie, kto śledzi mój kanał, preferuję zbitą gęstwinę i wtedy Wojt nie do końca mnie urzekł. Tutaj ja nie jestem brzytwiarzem, to jest pierwsza rzecz, więc podejrzewam, że brzytwiarze bardziej wiedzą, o czym mówię. I tutaj, jak piana mi fruwa po twarzy swoją mokrością, to jednak czuję, że to mydło inaczej się zachowuje, po prostu inaczej. Ale to nie jest moja bajka do końca, co nie zmienia faktu, że ja tu testuję produkty i to charakterystyka tego mydła jest. Można z niej wyczarować więcej niż klasyczne wyrobienie piany. Bezdyskusyjnie można. A jak się ma Terminatora, to nie ma lipy. Powiedział do tak zwanego Wojda. I'll be back. No i wrócił i pozamiatał. Słuchajcie. No i Wojt mówi, no dobra, jak trzeba to wracamy z powrotem przed kamerę.
Słuchajcie, lecimy. Drugie przejście Yuma. Lecisz mała. Naprawdę, jak ona nie wygląda, ona tak bardzo nie wygląda, jak bardzo fajnie i przyjemnie goli. Sprzeczność, po prostu. Tak zwany prawie że konflikt interesów. Jakże sensowny. Dokładnie. Tak, teraz to czuć, teraz to czuć. No drugi oddech ma to mydełko, naprawdę. Tylko, już chciałem drugą stronę brać, na szczęście nie wziąłem. Było to pojedynek. Ale powiem wam jedno. Jak zajdzie księżyc, obrzasku księżyca, gdy ciemność nastanie, wilki zaczną wyć, wypatrujcie bardziej zbalansowanej czarnej owcy. A kiedy ten brzask księżyca? A ja tam wiem. Ja nie wiem. Wilki mają to do siebie, że natura im czasem coś podpowiada i mi coś tam podpowiedziała. Tak po prostu. Jasnowic to ja nie jestem. Wilczur może tak, ale nie jasnowic. Nostradamusa ze mnie nie zrobicie. Okej. No. Acz. Spokojnie. Yuma to jest maszynka na 3 przejścia, która krzywdy ci nie zrobi, ale na 3 przejścia. Za to Lux ma charakterek nawet większy niż jego pierwowzór, czyli Gillette Tech. Pokaż koleżance, jak się robi robotę. W końcu facet musi być konkretnie zdecydowany, nie? Niesamowicie gorzej. Po prostu niesamowicie. I będziemy częściej się spotykać, wiecie? Jak będzie jakiś fajny, a na pewno zestaw, który pamięta lata minione, to umówmy się, to będzie dyżurny sprzęt polski. Mimo że wiele różnych polskich się pojawi, ale Lux na pewno będzie dyżurny. I nie dziwię się w sumie, że Łukasz tak bardzo lubi ją mieć w ręku. Często się nią przegala. Naprawdę. Można polubić Luxa. Aż łezka się kręci wokół, że to już jest przeszłość. Że to już nie wróci. Jeżeli chodzi o Luxy oczywiście. No bo tego możemy być pewni. Słuchajcie, Lux cudów nie zrobił, jeżeli chodzi o dół szyi. Czyli bardzo, bardzo, bardzo porównywalnie, jeżeli chodzi o Yumę. Acz tak, jest troszkę bardziej o krok zdecydowany niż Yuma. Obie są naprawdę leciutkie. Głowicy bardzo bliźniacze wręcz. Zobaczcie, ja też dużo wody daję na skórę dzisiaj. Naprawdę dużo. Żeby Wojt oprócz tego, że ma samą sobie pianę uwodnioną, to jeszcze na poślizgu, na skórze też miał dużo wilgoci. Ona po prostu uwielbia być wyrobiona na tak zwanego ubota. Nie róbcie szamponu z tego Wojda, żeby nikt mi nie powiedział, no ja mówiłeś, że to na tego, to ja tam nalałem pół kubka w miskę. Tylko wiesz, to piana się nie chce zrobić, ona jakaś tam pływa, zlewa na prawo. Nie, to nie w ten sposób, ale jeżeli myślicie, że większość mydeł, które znacie, potrafi przyjąć określoną ilość wody, to mnóżcie razy 2, może 3. Nie wiem, ile dodajecie wody. Ja dużo dodałem. Jak nigdy po prostu. To jest najbardziej uwodniona piana, jaką kiedykolwiek wyrabiałem. I wtedy ten Wojt naprawdę dostaje drugiego oddechu. A drugiego oddechu też, patrzcie ile zeżar. No to ciul jeden. Ale no dobra, Terminator to myśli, że mu wszystko wolno. No nie wolno. Daninę trzeba oddać Snowickarze. I do zwrotu. Słuchajcie. O, jest. No mówiłem, naprawdę. Jest mocno uwodniona piana. Mocno. Ale też naprawdę w trakcie całego golenia czuję absolutnie inną konsystencję, jeżeli chodzi o pianę, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o poślizg. On jest stuningowany, jeżeli chodzi o tą pianę, którą wyrabia klasycznie z danych mydeł. Tutaj trzeba się postarać troszeczkę. Nawet wyjść z tak zwanego
strefy komfortu. Jeżeli to tak można nazwać, z dużym tym, bo tu się nic złego nie dzieje dla coś, żeby ktoś nie pomyślał, że to jest jakiś roast, jeżeli chodzi o kwestię mydła. Bo nie, to jest bardzo dobry produkt, bardzo fajny produkt, warty uwagi. Dlatego właśnie pokazuję, a przede wszystkim nasza polska marka nowa. Więc ja po prostu pokazuję swój sposób na to, żeby jeszcze bardziej okiełznać, może czasami poza swoimi preferencjami właśnie ten kosmetyk, żeby on jeszcze więcej Ci dał dobroci. Trzecie przejście. Pod włos. No, Yuma. A może Ty Luxa przeskoczysz? To byłby hit, słuchajcie. To byłby hit. No, jest. Po prostu jest. Troszkę lepiej. Troszkę lepiej. Jak mówiłem, utopię, to utopię. Jak Snowy mówił, to tak jest. W cudzysłowie oczywiście, żeby sobie nikt nie pomyślał. Ale naprawdę, no nie dodawałem nigdy takiej ilości wody. I najbardziej zabawne, słuchajcie, że to mydło wytrzymało tą ilość wody. Zbiło się na tyle, żeby nie było szamponu, nie było pęcherzyków powietrza, nie przelewało się w jakiś niekontrolowany sposób. Delikatnie się nie przelewa, tak że czasami spada z twarzy albo z pędzla, czyli jest mocno, wilgotno, ale no dalej walczy z tym mydłem. To po prostu wiesz co, tak sobie myślę, Adrianie? Zamiast próżnia mogło się nazwać woda. Mydło, które uwielbia wodę, które trzeba utopić, żeby praktycznie odpaliło wszystkie swoje preferencje i nazwa woda, to by grał. Mówię Ci. To by grał. No, a tutaj tu poślizgu jest na tyle, że sobie można delikatnie poprawki, ale młodzi nie róbcie tego. Zawsze poprawki z mydłem na twarzy, żeby nie było, że później, a są takie sytuacje, ktoś mi przysyła zdjęcia. I bardzo dobrze, bo warto się pytać. Cały czas mówię, nie ma złych pytań, tylko niewypowiedziane. Ale zdjęcia z podrażnieniami. Zawsze poprawiamy z mydłem dobrze wyrobionym do dobrej piany, która właśnie nam da świetny poślizg. Tak jak na przykład dzisiaj dostosowujemy się do Voida. Poznajemy produkt. Ale nie robimy tego na sucho. To, że golący już mając wprawę, znając swoje preferencje, znając produkt, mając wyczucie, sobie skorygują coś na wizji na sucho, to nie znaczy, że można tak robić. Czemu? O, widzicie? Bo później na sucho takie rzeczy się dzieją. Nie wolno. Okej. Niesamowity jest ten luksik. On po prostu z takim przyjemnym zdecydowaniem goli, że to jest po prostu szok. On się nie pyta, on robi robotę, ale on nie szarpie, nie drapie, nie kombinuje. To jest naprawdę bardzo kulturalny pan, szarmancki wręcz, ale zdecydowany w robocie. No i zobaczcie. Yuma niby taka delikatna, a na koniec się obraziła i skubnęła. Normalny numer. Więc skoro Yuma miała na sucho, w cudzysłowie na sucho, to Lux też na sucho. Ok. Była szansa na wkurzenie skóry Snowiego. No i ok. Finito. Słuchajcie. Koniec pojedynku. Zimna woda zdrowia doda. Pozaciska pory. Mikrokontuzję wyhamuje. A przede wszystkim uspokoi nam skórę. Więc pamiętajmy. Zimna albo lodowata woda. Na koniec. I jest ok. Ile mamy poślizgu? O niebo więcej niż ostatnio. Ale o niebo więcej, albo 2 nieba i trochę piekła, żeśmy dorzucili, jeżeli chodzi o kwestię uwodnienia piany. Sami widzieliście, to było szaleństwo.
ale to, co jest na twarzy, jest nieporównywalnie inne w porównaniu z tym, co miałem przy pierwszym goleniu, które Wam pokazywałem, bo goleń już miałem wiele za sobą. Słuchajcie, jest o wiele, wiele lepiej. Jeżeli lubisz tak uwodnioną pianę, tak, to jest ewidentnie mydło do okiełznania dla Ciebie. Jeżeli nie, wypatruj brzasku księżyca. Co nie zmienia faktu, że jest to bardzo fajny produkt. Naprawdę, bardzo fajny produkt, Adrianie. Było miło go poznawać i poznawać dalej. Jedyne, co jest najbardziej miło, to jak się moja skóra czuje po używaniu Twoich produktów. Tu jest nieźle. Słuchajcie, ale tu my się tu spotkaliśmy na pojedynki, a nie opowieści o jakichś tam księżycach, jakichś nocach i brzaskach. Słuchajcie, lecimy. Yuma na sucho nas tu ugryzła. To już mi się nie podoba. Lux wbrew pozorom, mimo że bardziej zdecydowany, zobaczcie, Yumka tutaj podgryzła. Trochę to mógłby być operator, no bo to wiadomo, że można by nałożyć pianę, ale Lux też miał szansę ugryźć. Nie ugryzł. Więc skóra po dzisiejszym goleniu, bo Yuma dla jasności jest bardzo delikatną maszynką, skórą Lux, że tak powiem, się bardziej oprzedł. Ale lecimy efekt skórny, czyli tak, szkło, minimalnie, bo one naprawdę obie jakoś ultra nisko nie biorą. Tu jest bardzo, bardzo porównywalnie, tu jest identycznie. No i tutaj tak jak myślałem. Tutaj Lux troszkę bardziej doślizgał tą szyję. Nie jest to totalna poziomerki dla jasności, ale tak. Jeżeli chodzi o kwestię Luxa, minimalnie, ale o włos. Dosłownie o włos, plus brak jakichś tutaj zadziorków, ale to powiedzmy, że operator mógłby być. Więc tak naprawdę, słuchajcie, o włos Lux. O włos, naprawdę. Jeżeli chodzi o kwestię przyjemności z golenia, obie są świetne. Ta krok spokojniej. Lux krok bardziej zdecydowany, ale z totalnie ukrytą jakąkolwiek nieprzyjemnością dotyku żyletki do skóry. Lux po prostu goli bardziej zdecydowanie, o widzicie, bardziej zdecydowanie, ale nadal bardzo fajnie. To jest okaz łagodności i ją przy odrobinie intensywnego wysiłku, jeżeli chodzi o cierpliwość przy kładaniu żyletki, potrafi się ta maszynka odwdzięczyć. Nie patrz na wygląd, patrz na efekt golenia. Zawsze się tak powinno z wszystkimi maszynkami robić, ale szczególnie z Yumą. A wtedy się możesz zdziwić. Więc o włos Lux, o włos, ale jakże przyjemnie. Moim zdaniem ta konstrukcja, nie ujmując nic Yumie, bo ona naprawdę nie dość, że skradła moje serce efektem golenia, niczym innym, to powiem szczerze, że obaliła wiele mitów, zwinęła w kłębek, wywaliła do kosza. Tak po prostu. Ale Lux, to jest nasz Lux, po prostu. Słuchajcie, czas na równie przyjemny efekt, czyli jaki? No to już Wam mówię, ale to już widzieliście. Coś, co już od razu powiedziałem na poprzednim filmie, nie zmieniamy nic. Zapachowo, dla jasności, tu się nic nie zmieniło. Dalej praktycznie tego zapachu nie ma. On jest tak bardzo delikatny, że to była pierwsza rzecz, którą Adrianowi mówiłem. Podkręć, wrzuć, niech będzie na Snowiego, niech później pretensje mają do niego, czemu tak świetny, piękny zapach mają cały czas w trakcie golenia o brzasku księżyca. Co nie zmienia faktu, że Black Sheep ma Voida Aftershave'a i tutaj jest godnie. Tutaj to, co się... Zobaczcie, tu nie ma żadnych balsamów. To jest naprawdę mało jest aftershave'ów, po których ja na głowie nie stosuję balsamu. Czemu? Bo skóra na głowie zawsze ma tendencję do przesuszania się. No z czegoś łupież się bierze, nie? Ale po tym aftershave'ie jest po prostu genialnie. To jest jedyna rzecz, która... W trakcie premiery urzekła mnie po prostu od A do Z, czyli Aftershave Void Black Sheep. Genialny poziom nawilżenia, wyciszenia, łagodności. Tu znowu troszeczkę zapachu, chociaż w nim jest i tak więcej zapachu niż o wiele więcej niż w mydle, ale ja znowu bym podkręcił. Adrianie, mówię, wal do oporu, będzie na Snowiego. Ale naprawdę efekt finalny jest świetny. Świetny, po prostu. Ja go użytkuję sobie już tutaj dłuższy czas. I to skóra naprawdę uwielbia. Aftershave Void. To jest coś niesamowitego.
Więc no tutaj jest kompletność, totalna kompletność. Jeżeli chodzi o mydełko, sami widzieliście dzisiaj. Po prostu na ubota i to mydło dostaje drugiego oddechu. Czy lubisz, czy nie lubisz taką konsystencję? Ja nie do końca i nie lubię, jak mi tu ścieka, ale lubię wyciągać z produktów wszystko, co się da. I z Voida da się więcej wyciągnąć. Po prostu trzeba ciula utopić. A jeżeli chodzi o maszynki, tak, luks nierdzewne, nasza jakość. Tak, nasza jakość z wielu lat przeszłych, ale on robi robotę mimo współczesnej generacji wielu maszynek. Nie boi się, stawia czoło i będziemy go częściej widzieć, bo to jest zwycięzca dzisiejszego pojedynku. A Yuma tak niepozorna, że aż przerażająco i tak goli, że aż nie wierzę. Tak po prostu. Więc ten pojedynek to była czysta przyjemność. Po pierwsze z Wami, a po drugie takie dwie maszynki świetny dają efekt. A Void, jak ja lubię eksperymentować w tradycyjnym goleniu i Wam też to polecam. Już Was zapraszam na następne golenie. A co? Tak, pamiętam. Miłego popołudnia. Trzymajcie się. Cześć.